To miała być jedna z tych relaksujących podróży motocyklem. Skończyła się złamaną nogą. Ale do tego momentu było bardzo przyjemnie. W Sarajewie spędziłem 2 dni, zwiedzając miasto pieszo. O urlopową pobudkę nie musiałem się martwić, bo jak w każdym muzułmańskim kraju, zapewniał ją muezin. Sarajewo to miasto, w którym nowoczesne, europejskie wpływy łączą się z historią osmańską, a nawet rzymską. Ten kulturowy miks bardzo przypadł mi do gustu, dlatego sporo czasu spędzałem po prostu włócząc się uliczkami centrum i starej tureckiej dzielnicy. Punktami obowiązkowymi były miejsce zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda przy Moście Łacińskim oraz muzeum poświęcone oblężeniu Sarajewa z ekspozycją dotyczącą masakry w Srebrenicy. Czas ruszyć dalej. Najpierw podjechałem zobaczyć most rzymski na przedmieściach Sarajewa. Kolejnym punktem mojej trasy były skocznie narciarskie z Igrzysk Olimpijskich. Niestety, jak wiele dawnych obiektów olimpijskich, dziś są w opłakanym stanie. Mimo to wciąż robią ogromne wrażenie. A skoczkowie? No cóż, trzeba mieć naprawdę sporo odwagi, żeby uprawiać taki sport. Skierowałem się w stronę przejścia granicznego z Czarnogórą, wybierając drogi mniej oczywiste, ale za to ciekawsze. Po drodze zatrzymałem się jeszcze niedaleko miasta Focza przy piaskowych piramidach, które powstały w wyniku erozji skał. To miejsce dość mało znane, a moim zdaniem zdecydowanie warte zobaczenia. Samo przejście graniczne z Czarnogórą również robi wrażenie. Prowadzi przez stary, drewniany most nad rzeką Tarą. Po jego stanie widać, że żaden z krajów nie ma szczególnej ochoty inwestować w to przejście. Po szybkiej kontroli paszportowej, już po czarnogórskiej stronie, ruszyłem drogą wzdłuż kanionu rzeki Piwa. To trasa, która nie tylko dobrze brzmi, ale jeszcze lepiej wygląda. Jest niezwykle malownicza i prowadzi przez liczne tunele wykute w skałach. Tak dotarłem do Parku Narodowego Durmitor, w którym zaplanowałem miejsce na nocleg.
Fajny ten dormitor, co nie? Taki nie za ciepły, ale ładny. No i jak ten dormitor? Mówiłem, że nieźle. Z dormitoru ruszyłem na wschód, aby zobaczyć imponujący most Durdewicza oraz kanion rzeki Tary, najgłębszy w Europie. Nie spodziewałem się, że to miejsce będzie aż tak popularne, ale zupełnie mnie to nie dziwi. Chętnie wróciłbym tu kiedyś na rafting. Później przyszedł czas na odrobinę offroadu. Wjechałem na trasę znalezioną u jednego z pasjonatów 4x4. Kamieniste podjazdy były strome, a luźne kamienie skutecznie utrudniały jazdę. To był wymagający odcinek, ale widoki na górze w pełni wynagrodziły trud dojazdu. Puste przestrzenie, góry, połoniny. Takie miejsca lubię najbardziej. Spoko widoczek do porannej kawy, co? Ruszyłem dalej wzdłuż trasy Trans-Euro Trail w kierunku południowym. Planowałem dotrzeć w okolice granicy z Albanią. Najpierw jednak przyszła pora na orzeźwiającą kąpiel w zimnym górskim potoku. Taka bieżąca woda to jest luksus. Droga zaprowadziła mnie na grzbiet górski z farmą wiatrową.
Wiatraki ustawione w takiej liczbie robiły niezwykłe wrażenie, choć trzeba przyznać, że nieco psuły naturalny krajobraz. Kierując się w stronę jeziora Kapetanowo, przejechałem przez przełęcz z widokiem na majestatyczne góry. Spotkałem tam grupę motocyklistów z Francji. Wypasające się tam stada owiec były pilnowane przez psy pasterskie wyszkolone tak, że potrafią nawet kierować ruchem. Po krótkim odpoczynku w kawiarni z widokiem na jezioro ruszyłem dalej. O ile dojazd prowadził asfaltem, o tyle dalsza trasa to już kamienisty, stromy zjazd. Wymagający, ale na szczęście tego roku był w całości przejezdny. Dojeżdżając do miejsca noclegowego, nieszczęśliwie złapałem uślizg tylnego koła. Przewróciłem się i, jak się później okazało, złamałem kość strzałkową. Następnego dnia, jako pierwszy z pomocą, przyszedł pewien kociak. Chwilę później pojawił się Janko z kolegą. Dzięki ich pomocy udało mi się dotrzeć do cywilizacji. Dalej były już badania w klinice w Podgoricy, założenie gipsu i powrót samolotem do Polski. Na miejscu operacja, blacha w nodze i po 3 miesiącach mogłem znów w miarę sprawnie chodzić. Może i złamałem nogę, ale za to urlop miałem krótszy.